to w taki grób trumna była spuszczana, tam nie było nieboszczyka. Tam był cały depozyt kilkunastu rodzin niemieckich z takiej kamienicy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kadzy History Story. I oczywiście delikatnie i subtelnie przypominam Wam, że widzimy się tutaj w każdy wtorek o godzinie 20 i tylko i wyłącznie tutaj. Kanał Łukasz Kadzy History Story znajdziecie pod prostym adresem www.historystory.pl. Jestem w Walimiu i dzisiaj będę snuł Wam walimskie opowieści. Generalnie sam je nazbierałem przez ostatnie ponad 20 lat. Nie można z jednej z nich bądź dwóch zrobić całego odcinka, bo są to różnego rodzaju epizody. Ale pomyślałem, że kiedy ujmę je w jeden odcinek, tych kilka właśnie skrawków niezwykłych historii, które sam doświadczyłem, to będzie z tego fajna opowieść, którą się po prostu z Wami podzielę. I zacznę od makabrycznego depozytu, po niemieckiego depozytu, który był w kościele dzisiejszej Świętej Jadwigi, a wcześniej w ewangelickiej, protestanckiej, niemieckiej świątyni, ukryty w kryptach. Wielokrotnie w moich opowieściach przewijały się wątki byłych niemieckich mieszkańców Dolnego Śląska, a szczególnie Wieste-Waltersdorf, bo tak nazywał się mój Walim, moja mała ojczyzna. Bardzo często spotykałem ich tutaj przez ostatnie 20-25 lat. Nawiązywałem kontakty i zdobywałem zaufanie. I właśnie dzięki takim kontaktom i zaufaniu dostałem informację o tym, że w krypcie kościoła Świętej Jadwigi znajdują się depozyty. Skąd się wzięły? Otóż 8 maja 1945 roku, na kilkanaście godzin przed wejściem Armii Czerwonej do Walimia, pastor tego kościoła, fanatyk hitlerowski, powiedział na kazaniu, żeby każdy, kto ma jakiekolwiek swoje cenne rzeczy, mówię tu o biżuterii, precjozjach, kosztownościach różnego rodzaju, złotych monetach, srebrach, aktywach pieniężnych, przyniósł do niego w takie małe worki z prezentem, z nazwiskiem, i on schowa do krypty. Ale nie tej krypty pod wieżą. Dzisiaj wiemy, że spoczywa minister, który wymyślił maturę, Abraham von Zydlitz, i dawni fundatorzy kościoła, ale w drugą kryptę. Tutaj, gdzie ja teraz pokazuję, gdzie nie było tego okna, bo myśmy to okno wybili w 2010 roku. To jest krypta, w której pochowani są wszyscy pastorowie od 1753 roku, jak ten kościół powstał. Nie są sami. Pastorowie mają swoje żony. One też umierały. Mieli też dzieci. Te dzieci też umierały. To całe rodziny tych pastorów są w tej krypcie. I dostaliśmy informację od niemieckiej mieszkanki, która była na tym nabożeństwie w 1945 roku 8 maja, i jej babcia i jej mama przyniosły do pastora swoją biżuterię, kolczyki, obrączki, kolie i jeszcze innego rodzaju złote bądź srebrne pierścionki.
To był potężny depozyt, dlatego że, jak wspomniałem, z 8 na 9 maja 1945 roku przez te drzwi, dotykając tej klamki, weszło do kościoła około 2400 ewangelików i słuchali tego pastora, który mówił im, że Hitler bohater, zginął bohatersko w Berlinie. Ale przyjdzie czas, kiedy Amerykanie i Anglicy zrozumieją, że oni walczyli z największą zarazą i złem świata, z bolszewikiem, i będą ich przyjaciółmi. Do tego czasu wszyscy te swoje kosztowności niech przyniosą, on w tych kryptach schowa. Z tych 2400 parafian tej parafii ewangelickiej około 800 wróciło tutaj ze swoimi kosztownościami. Pastor zszedł tam, gdzie są 2 filary, w dół do krypty i zaczął chować. A jak chować? Zaraz wam opowiem. Takich grobowców jak ten, który widzicie za moimi plecami, było sporo w mojej małej ojczyźnie Walimiu. Oczywiście one padły pierwsze łupem szabrowników. Z tego wyciągnięto dziecięce trumienki, w których nie było ciałek dziecięcych, tylko były schowane całe potężne depozyty bogatych ludzi, którzy nazywali się goksz. A więc biżuteria, złote kielichy, były też różnego rodzaju bransolety, kolie, kolczyki. Ale wracając do krypty walimskiej, pastor chowa. Skrytka była przemyślana perfekcyjnie. Pan Kazimierz Wiśniowski, który tu przyjechał świeżo po wojnie, był moim serdecznym przyjacielem, schodził do tej krypty w 1958 roku. Prowadził go zastępca pastora, tego, który te kazanie słynne opowiadał o Führerze. Ten drugi, który go prowadził w 50 latach, zwał się Wenke i pracował na zakładzie lniarskim. Był specjalistą od maszyn i elektryki. Komuna pozostawiała takich niemieckich specjalistów, żeby szkolili Polaków. Sprowadził go i pokazał mu, jak zachowane są idealnie ciała ich pastorów, żon i dzieci. Wiśniowski spojrzał rzeczywiście. Ubrani byli w oryginalne szaty, XVIII-XIX wieczne i z początku XX wieku. W 1964 roku w Górysowie przyjeżdża ekspedycja rządowa, która też dowiaduje się o tej krypcie, ale dowiaduje się, że tam schowano depozyt. Wkracza do tej krypty, jakby to powiedzieć, rozwala wszystko w drobny mak. Chce szukać kosztowności. I okazało się, że Niemcy wymyślili niesamowity sposób schowania tego wszystkiego. Otóż te mumie rozebrali z szat, rozcięli, otworzyli i w środek powkładali te woreczki z nazwiskami, z depozytami. Zaszyli tą mumię i ubrali z powrotem w te szaty. Także jak Wiśniewski chodził w 1958 roku, to widział idealnie zachowane ciała. A ci, co wchodzili w 1964 roku, mieli już informację, że tak zostało ukryte. Dlatego wzięli bagnet i rozpruli w kawałki i wszystko powyciągali. Ja pierwszy raz tam wszedłem w 2010 roku. I ja myślałem, że jestem pierwszym człowiekiem, który tam schodzi. Szczerze, myślałem, że znajdę skarby. Kiedy zszedłem, wszystko było do góry nogami. Głowa była w nogach. Ciała były wrzucone na brzuch. Urwane były dłonie. Urwane uszy. Mimo tego, że wszystko zostało rozbebeszone, ciała były zachowane nawet w idealny sposób. Tego nikomu nie mówiłem, ale powiem wam pierwszy raz. Mimo 150, 180, 100 lat pochówku można było rozróżnić kobietę od mężczyzny. Można było poznać płeć po ciałach. To był masakryczny widok.
W ogóle Niemcy walimscy, myślę, że nie tylko oni, dolnośląscy też, mieli ciekawy sposób na ukrycie depozytu. Otóż w kamienicy, w której mieszkali, wszyscy zrzucali się do jednego mieszkania, przynosili swoje najcenniejsze rzeczy. Kupowano trumnę i w tą trumnę wkładano te wszystkie najcenniejsze rzeczy. A potem fingowano pogrzeb w kościele ewangelickim. Polacy nie zwracali uwagi. Wojna się skończyła. Ludzie, jak i rodzili się, tak i umierali po wojnie. W czasie wojny też. Więc nikt nie przeszkadzał. Było specjalne nabożeństwo, Niemcy siedzieli, modlili się, byli żałobnicy i trumnę wynoszono na taki cmentarz jak ten. Tutaj widać jeszcze obramówki starego niemieckiego grobu porośniętego mchem. Ja tu trochę wyrwę, żeby było lepiej widać. To w taki grób trumna była spuszczana. Tam nie było nieboszczyka. Tam był cały depozyt kilkunastu rodzin niemieckich z takiej kamienicy. Ale oczywiście na trumnie było nazwisko fikcyjne i odchodzili. I wierzyli, że właśnie to jest najlepszy znak, że jak wrócą, to po prostu wykopią trumnę, a to, co schowane, podzielą tych, którzy chowali. Ale ktoś z Polaków przyuważył. I jak się wiara dowiedziała o tym, że takie sytuacje są, taki proceder, wpadała na taki cmentarz, ryła wszystko i do góry wybeszała. I znajdowała ciekawe depozyty. Także dzisiaj niełatwo jest już znaleźć, bo przede mną, przed takimi jak ja, byli tutaj pierwsi. Ale jest jeszcze jedna dość masakryczna historia, którą zaraz wam opowiem. Bardzo majętne i potężne, bogato zdobione grobowce braci Witzing. Bohaterowie z wojny francusko-pruskiej z drugiej połowy XIX wieku. Dziadek mój, świętej pamięci Wojciech Szczeciniak, opowiadał mi, że gdzieś w 1946 roku na wiosnę przybył do Walimia niejaki Janeczek. On prawdopodobnie pochodził z Wielunia. Opowiadał, że był w obozie i że Niemcy na nim okrutne doświadczenia robili. Mrozili go, w jakieś skafandry wkładali, wrzucali do lodowatej wody, wszczykiwali pod skórę jakieś chemikalia. To cud w ogóle, że przeżył. W Boga on nie wierzy, ale cud, że przeżył. Tak to tłumaczył. I to był specjalista od wyciągania szabru z niemieckich grobowców. Miał cały zestaw w specjalnej takiej chusteczce lnianej, cążków różnego rodzaju, obcęgów, piłek, pilników. Schodził do grobowca i całego trupa gołocił. Szczególnie miał wprawę w wyrywaniu trupom złotych zębów. Dziadek mój mówi, że on był szabrownikiem, bo był. Ja tego nie ukrywam. Taki był czas i żył tak, jak w tamtym czasie ta sytuacja od niego wymagała. Nie usprawiedliwiam. Natomiast do grobowców nie schodził. A Janeczek schodził tylko do grobowców. Pytam się mój tego Janeczka, dlaczego ty tam łazisz? Po co ty to robisz? Mówi, byłeś w obozie? Widziałeś, jak SS-man albo kapo upolował sobie kogoś, kto miał złoty ząb? To mu na żywca podszedł i wyrwał. A potem jeszcze, żeby świadka nie było, to zabił. Albo najpierw zabił, a potem wyrwał. A ja jestem dobry Janeczek. Ja schodzę i tylko zasuszonym sztywnym szwabą wyrywam. A czasami to już tylko z samych czaszek wyciągam. Więc co my tam, panie? Panie, mówi, zobacz pan. Wojna się skończyła, pomyślał dziadek. Ludzie różne rzeczy dostawali od Niemca po czasie wojny. Janeczka męczono w obozie. Robiono na nim doświadczenia. To i może ma prawo tak sobie na życie zarabiać. Cholera jasna, niech sobie zarabia każdy jak chce, a ja będę, mówi dziadek, gospodarował na nowej gospodarce. I takie opowieści słyszałem od kiedy zacząłem dorastać i mieć pewną świadomość,
co to właśnie był Dziki Zachód, co to SS-manie, kim byli SS-mani i kim byli Niemcy, którzy tutaj mieszkali. Przyjechało latem 1946 roku z centrali dwóch cwaniaczków. Parszywi i ohydni ludzie. Ale oni też właśnie pierwsze co to zaczęli plądrować grobowce i niemieckie groby. Za cmentarzem był grób jakiegoś ważnego Niemca, którego Niemcy bardzo szanowali. Proszę pamiętać, że oni wciąż jeszcze mieszkali z Polakami. Dopiero później ich wysiedlano. Także tych dwóch cwaniaków zaczęło się ten grób brać. Ale jak odkopali, to była jakaś płyta. I dopiero pod tą płytą prawdopodobnie miała być trumna. Liczyli na świetny i tłusty łup. Więc kiedy dokopali się do płyty, stwierdzili, że wrócą na następny dzień. Poszli do knajpy, popili, pogadali, że mają niesamowity łup. W knajpie też przychodzili i pracowali jeszcze Niemcy. Właścicielem knajpy był Niemiec. Wszakże nie miał nic do powiedzenia i snuł się gdzieś tam za szafami, ale ucho nadstawiał. I kiedy tych dwóch cwaniaków poszło jeszcze raz rozkuć tą płytę, to Niemcy podłożyli tam wcześniej minę przeciwczołgową. Jak gruchnęło, to ani z nich, ani z tego grobu nie było co zbierać. Nikt się tym zbytnio nie interesował. Przypadki wejścia na minę po wojnie albo zastrzelenia czy zaginięcia były na porządku dziennym. Spisano protokół, wypadek, wylecieli w powietrze, kawałki pozbierali, włożyli do jednej małej jakiejś skrzynki i pochowali. Bez księdza, bez nikogo. Zresztą kto ich tam by wiedział, jak się nazywali. Bardzo wam dziękuję za wszystkie miłe słowa, które do nas piszecie, za wszystkie pozytywne komentarze. Dziękuję wam za każde wsparcie, jakie otrzymuje kanał Łukasz Kadze History Story, za każdą smaczną wirtualną kawę, bo dzięki tym kawom my podróżujemy i przenosimy was w czasie do różnych zakamarków przeszłości. Pamiętajcie, gdybyście kiedyś chcieli również wesprzeć kanał poprzez YouTube'a, to pod każdym filmem są zakładki, jak udostępnij albo czat na żywo i jest zakładka podziękuj. Klikasz ją i przekazujesz jaką tylkokolwiek chcesz kwotę na nasze podróże z historią. A my widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20 na Łukasz Kadze History Story. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i do spotkania z kolejną ciekawą opowieścią.